Dzień dobry w nowym odcinku. Moi drodzy, czuję się gorzej niż wyglądam. A co się wydarzyło? Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, jestem u lekarza, ale przynajmniej ta mała mordka mnie pociesza swoim uśmieszkiem, nie? Pocieszasz mnie uśmieszkiem? Tak. No. Mały upgrade'ik. Przyszedł pan doktor. Może warunki tu są słabe, ale doktor, no wiecie, to jest zatrucie. No, takie rzeczy, bo nie mówiłem wam, nie, że przesiedziałem całą noc w kiblu i było z jednej i z drugiej strony, więc normalna akcja, zatrucie podczas podróży, ale to było takie, słuchajcie, no jestem wykończony. Dzięki so much. No i przyszedłem do kliniki. Pan doktor, słuchajcie, wywiad to raz, dwa, pobadał mnie. To nie jest tak, że panie, co panu jest, zatrułeś się pan, a to taką pigułkę panu damy, będzie dobrze. Nie, oni muszą sprawdzić, na co jestem chory. Normalna akcja. Diagnoza, tak, postawić diagnozę na podstawie badań i wywiadu. A nie przyjdziesz, dobra, czyli medykament taki, nie, taka tabletka. Doktor, rewelacja. Dziewczyny przyniosły mi, zimno mi jest, no to proszę bardzo, jakiś kocyk. Może nie jest pięknie, ale na razie jest profesjonalny. Powiem wam to. Trzeci świat. Moi drodzy, pobieranie krwi. No i teraz już podłączony węflon do kroplówki. Pielęgniarz biedny, słuchajcie, ręce mu się trzęsły, nie mógł się wkuć. Tu mu gdzieś krew kapała, tu teraz coś zostawiło. Taki potracony jak na Filipinach. A mam nadzieję, że do dobrego kierunku idzie. Moi drodzy, badania zrobione. Na podstawie badań diagnoza postawiona. No i wdrożone leki. To w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że wrócę do normy dzisiaj jeszcze, a jak nie, no to będzie jeszcze... Nie, myślę, że wrócę do normy dzisiaj. O tak. I że jutro będę mógł już spokojnie kontynuować podróż. W tej oto klinice, szpitalu ogarniałem temat mojej awarii. Dostałem również leki na polisę. Nie musiałem nic za nich płacić, wykupywać. Więc to fajne. Zadziałała polisa za wyjątkiem tego, że nie było transportu. Słuchajcie, ja myślałem, że się nie dowlokę tam. Nadal czuję się osłabiony, trzeba coś zjeść. No i dochodzić do siebie powolutku. Dzień dobry, witam się z wami przy stoliku z herbatą. Oczekuję na śniadanie, a widok mam taki. To już ostatnie spotkanie z takimi widokami. Po śniadaniu ruszam na południe do Puerto Princessy. Na samą myśl to już mnie zad boli, bo podróż około 5 godzin. No zobaczymy, ile mi to zajmie. Jak pogoda będzie dopisywać. No i moje dolegliwości, które jeszcze do końca nie ustały. Przyszedłem trochę furę wyczyścić. Mam na myśli
lusterka. To się trochę zapruszyła, nie? Tu wszystko wyczyszczone. Lusterka, no tak od biedy. A ulica o poranku wygląda tak. Jeszcze takie uzupełnienie materiału z tego ziplina, że trzeciej próby niestety nie będzie. No bo wiecie, co mnie dopadło, no i niestety. Jeżeli chodzi o tego ziplina, koszt to jest 600 peso, a jeździ tylko jedna linia i to tylko na siedząco. Nie było mi dane przejechać się na tym. No trudno. No i zaczął lać deszcz. Już czułem na kolanach, że zaczynam być mokry, ale znalazłem takie zadaszenie. No to się zatrzymałem. Akurat tu jest pusto wszędzie. No to na luzie można przeczekać. A przy okazji pokażę Wam, jak tu taki kibel wygląda. No i dojechałem do miejscowości Roxas. Zatrzymałem się tutaj, no bo padał deszcz. Trochę już mam kurtkę mokrą. W końcu znalazłem jakąś kawiarnię. Zobaczcie teraz taki kwiatek. Bo to jest pod Filipińczyków. Ja się tutaj nie mieszczę. Trzeba uważać, żeby nie stłuc głową lampy. Na Filipinach jest ciężko napić się herbaty. A o czarnej herbacie to już w ogóle. Dobrze, słonko świeci, bo to kurde... Z jednej strony słonko też nie jest dobre, bo jak się jedzie na tym motorze, to mocno przygrzewa. Ale deszcz... to już w ogóle. To zauważam przez ten cały pobyt tutaj na Filipinach. Filipińczycy, nie tylko młodzi, oni są przyklejeni do smartfonu. Przyklejeni. To jest ich drugi świat. A może nawet pierwszy. Czekoladkę sobie zamówiłem. I całkiem sporo czekolada. Tam mam motorek. A tu mam czekoladę. Żeby jakiejś awarii nie było po tej czekoladzie. Bo ja już tych awarii żołądkowych mam wystarczająco na tym tripie. Moi drodzy, wydarzyła się przykra sytuacja. Wywrotka na motorze. Chcecie zobaczyć obrażenia? Jeszcze Wam motor pokażę. Tu jest urwana ta od hamulca. Tak, reszta jest wszystko ok. Coś się wylało, ale to chyba przy przewrotce. Natomiast gorsze są moje obrażenia, bo noga spalona. A tu to wygląda tak. Nie jest dobrze, co? No. Szczypie jak jasna cholera, bo sobie polałem wodą utlenioną, akurat miałem. Także. Dobra, trzeba naprawić motor i ciść dalej, bo nie ma na co czekać. Puerto Princesa. Jak dobrze być w cywilizacji. Nawet sztućce dają wyparzone. I herbatę czarną mogę wypić. O, moi drodzy, tylko w Puerto Princesie. W El Nido takich rzeczy ja nie spotkałem. Podczas upadku z
złamała się ta rączka od hamulca. Musiałem kupić nową, tutaj w Puerto Princesa. Dało radę bez problemu. No i teraz u mechanika dali mi klucz, więc sobie to wymieniam. Dobra, poogarniane, panie Mietku, jedziemy zdawać maszynę i później jeszcze wam opowiem, co tam i jak tam przy tym upadku. Moi drodzy, druga wizyta u fryzjera, a będzie mnie kosztowała 150 peso. Jak będzie robota zrobiona, to wam jeszcze pokażę. It's tricycle or tuk-tuk? Tricycle. Tricycle. In Thailand, tuk-tuk. Ok. To mamy tricycle, już się dowiedziałem od pana. Przez przednią szybę mało co widać. Taką furą jechałem z sympatycznym gościem. Thank you. Thank you, sir. See you tomorrow. Bye. Bye bye. Moi drodzy, jestem już w pokoju hotelowym. Wszystko ogarnięte, zdany motocykl. I teraz opowiem wam, jak to wszystko się działo, bo nagrywałem tylko, wiecie, takie urywki, bo tak naprawdę nie wiedziałem, co ze mną. Nic mnie nie bolało na początku, a później zaczęło dopiekać. Zaraz wam pokażę moje rany. No i tak, stało się to, padał deszcz. No i słuchajcie, była zwolnienie, mają takie school zone, takie strefy szkolne. Nie jechałem szybko, bo ja zwolniłem przed tą strefą, więc prędkość myślę około 30 na godzinę. Jechał z naprzeciwka samochód i ja jeszcze przed tą strefą nacisnąłem troszkę mocniej hamulec przedni. Koło ujechało, położyłem się na bok. No i zaraz tam, no bo school zone, więc ludzie tam byli, zaraz mnie podnosili, czy wszystko ok. No ja mówię, że perfekt, nie? Luzik, co tu w ogóle kurde się zdarzyło, no? No tylko jak popatrzyłem na swoje nogi, ubrania, no to stwierdziłem, że tak nie do końca. Ale oczywiście czy do hospitala? Ja mówię, że nie, dziękuję, wszystko jest ok. Miałem ze sobą wodę utlenioną, więc przynajmniej ten piasek, czy to co było na drodze chciałem oczyścić. Więc szybka taka akcja. Wiecie jak na ranę woda utleniona działa. No, to ja wam może pokażę, jak moje ubrania wyglądają. Tak to wygląda. Tu rozerwane, tu wiadomo krew. Na tych rękawiczkach przeciw opaleniu, które w Wietnamie kupiłem, no to też wiadomo do wyrzucenia. No i kurtka, która ze mną trochę świata przejechała. Dziura, no wyłożyłem się na bok. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o ubrania. No i teraz tu spalone, też spalone. Gdzieś jeszcze łokieć mnie boli, bark, no ale to niewidoczne jakieś tam zadrapania. Pewnie sińce będą jeszcze na łydce. Dlaczego ja to wam pokazuję? Nie po to, żeby tu jakąś dramę robić czy coś. Jeździcie ostrożnie. Słuchajcie, zawsze to mówię, powtarzam,
a sam ułamek sekundy, słuchajcie, wiecie, że już nie pierwszy kraj na motorze zaliczyłem, a tu deszcz mnie pokonał. No, co poradzić. No to teraz ile zapłaciłem za szkody, bo jednak ja kupiłem, była złamana rączka hamulca, to mi tam pomogli ludzie, którzy mnie tam ratowali. Powiem wam, w takich sytuacjach bardzo serdeczni, pomocni ludzie. Ja mówię, słuchajcie, pomożecie mi, nie mam tu ręcznego. Dobra, tam jest mechanik. Mogę to wziąć, idę zapytać. Ja mówię, panie, idź pan, nie? Ja się tu ogarnę i ten. Za chwilę chłop przyszedł, mówi, chodź ze mną, musisz tam doprowadzić motocykl. Ale ja go odpaliłem i pojechałem. Chłop zajechał do sklepu, przywiózł nie taką oryginalną, ale mogłem spokojnie do El Nido, do Puerto Princesy dojechać. W Puercie zaś kupiłem oryginalny i słuchajcie, myślałem, że to tyle z tych zniszczeń. Widziałem, że tam na rączce coś zadrapanie, no ale jak zdawałem motocykl, mówię, a stary, przecież tyś się ślizgnął na drodze, bo tu jest zadrapanie, tu jest zadrapanie. Słuchajcie, motocykl był ubrudzony, więc ja tego nie widziałem, no a facet jego motocykl wie, jak to wygląda, nie? Ciach, ciach. Przepraszam. Kosztowało mnie łącznie ta sytuacja około 4000 peso. Moja wina? Trzeba zapłacić. Mam nadzieję, że nic z tych ran większego nie będzie, że wiecie, będzie się goiło i to tyle, że jutro będę mógł chodzić. No to jeszcze wam pokażę pokój, aż 4-osobowy, raz, 2, 3, 4. Nie potrzebuję takiego pokoju, no ale tylko ten mieli dostępny w tym samym hotelu, co byłem zaraz na początku w Puerto Princesie. Jest tu bardzo czysto, nie jest tanio, bo płacę za to 2,850 peso, ale jest czysto, to jest zupełnie inny standard niż w El Nido. Postaram się jeszcze w następnym odcinku wam pokazać już z lotniska i trochę takie podsumowanie zrobić, więc zapraszam do następnego odcinka. Za ten bardzo dziękuję, zdrowia wam życzę, bądźcie uważni na siebie i do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Ręką ruszam.